Jesteśmy w słonecznej Italii. Yeah, 1, 2, 1, 2. Cześć, witajcie w naszym nowym odcinku, a może nawet powiedzieć, że w serii odcinków. Dzisiaj zaczynamy nasz wymarzony Transalp. Startujemy w Steinach. Pogoda wspaniała, ekipa zwarta, jesteśmy spakowani, przygotowani, rowery gotowe, plecaki objuczone. Jedziemy. Co będzie, to będzie. Przygoda musiała się rozpocząć zmianą planów trasy. Ze względu na to, że Funderjoch i Flatspitze są mocno ośnieżone. Niestety nie będziemy się tamtędy przedzierać, więc na dzisiaj zaplanowaliśmy trasę taką quasi-lightową. Jutro jak będzie, to zobaczymy. Będziemy planować po przejechaniu dzisiejszego dnia. Także co, przygodo, czas start. Zapraszamy. Cześć, tu Filip. Razem z Radkiem i Karolem postanowiliśmy przejechać jeden z najbardziej znanych szlaków rowerowych w Europie. Nasz plan był prosty. Wystartować w austriackim Steinach am Brenner i w ciągu kilku dni dotrzeć nad jezioro Garda we Włoszech. Mieliśmy przygotowane trasy, noclegi i zapasowy plan na większość sytuacji. Przynajmniej tak nam się wydawało. Bo już pierwszego dnia praktycznie wszystko poszło nie tak. Jest wtorek rano. Pogoda dopisuje, plecaki spakowane, rowery gotowe, a humory znakomite. Przed nami pierwszy etap do Val di Vice. Pierwotnie mieliśmy przejechać przez Funderjoch, jednak w wyższych partiach nadal zalegało sporo śniegu, dlatego jeszcze przed wyjazdem musieliśmy zmienić plan. Jo. No tam se pójdziemy, nie? Podjedźmy sobie tam pod tamte dwa drzewa. Maciu. Paweł, chodź tu! Się czuję trochę jak taka Heidi. No. Zawsze w tej chwili zobacz jak to wyglądało, że No. się jeździ. I zawsze była taka pogoda i ładne niebo. Jak się później okazało, był to dopiero początek niespodzianek.
Według map wszystko wyglądało idealnie. Droga była. Problem w tym, że tylko na ekranie. W pewnym momencie okazało się, że szlak po prostu się urywa. No nie wiem, czekam, idziemy zaraz dalej. Zamiast przejezdnej drogi była stroma skarpa i teren, którego zdecydowanie nie chcieliśmy pokonywać z ciężkimi rowerami elektrycznymi. Dobra, to nieprzewidziane okoliczności. Skończyła się fajna droga. Mamy ścieżkę na pewno nie rowerową przed sobą. I cóż, będziemy próbować. Próbowaliśmy ratować sytuację. Pchaliśmy rowery pod górę, szukaliśmy obejścia, robiliśmy rekonesans pieszo. Ale z każdą minutą coraz bardziej było jasne, że tędy nie przejedziemy. Dobra, obracamy się. Tak. Pierwsza poważna decyzja tego wyjazdu. Zawracamy. To nigdy nie jest przyjemne. Szczególnie kiedy wiesz, że każda dodatkowa godzina oznacza mniej energii i mniej baterii. Gdzie tam wszystko jechać, to po górę? Gdzie tam wszystko jechać, to po górę i tak dalej? O! Kurwa, No, wróciliśmy na jakąś cywilizowaną drogę. Niestety musimy trochę cofnąć, przejechać niżej. Także zmierzamy pomału do granicy. Kolejne próby znalezienia alternatywnej drogi wyglądały obiecująco. Przynajmniej do momentu, kiedy okazało się, że teren jest prywatny i że właściciel niekoniecznie chce oglądać 3 rowerzystów przejeżdżających przez jego działkę. Nie, dalej. Dwukrotnie. No patrz. No. Czyli tam pojedziemy dołem. We lost!
sir. Okej? No? O ja pierdolę. Ja się zatrzymałem, żeby kamerę włączyć, bo to taki zjazd. A już później już nie mogłem was dojść, a nie chciałem ryzykować. Nie tak właśnie. Ty. No śmierdzą. No bo nowe. Albo moje, albo chuj. Twoje, bo tu masz nowe. Twoje. No to kończy nam się Austria. Udało się nam w końcu dojechać. Nie było łatwo. To pewnie się dowiecie z OFA. Także jesteśmy teraz jeszcze w Austrii. No tutaj już. A teraz już jesteśmy w słonecznej Italii. Italia. Yeah. Italia. Baterie zdojone do zera, praktycznie do 6-5%, więc teraz szukamy, gdzie zjeść obiad, gdzie naładować przede wszystkim rowery no i potem do Val di Vise, do pięknej doliny, gdzie będzie nasz nocleg z dzisiejszego dnia. No to co, panowie, udało się, nie? Tak, miał być najkrótszy, najłatwiejszy odcinek, ale wyszło 37,5 km. Oczywiście No. zero. Odpowiedzialnie. Moja kawa, twoja Gdy w końcu dotarliśmy w okolice granicy, było już późne popołudnie. Zamiast planowanych 20 km mieliśmy na liczniku 37. Około 19 ruszyliśmy dalej. Mieliśmy mniej więcej połowę baterii i byliśmy przekonani, że najtrudniejsza część dnia jest już za nami. To był błąd. Słońce zaczęło chować się za górami, temperatura spadła, przed nami nadal było sporo kilometrów. Trasa okazała się znacznie bardziej wymagająca niż wskazywały mapy. Mamy najechane. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że tego dnia skończy nam się energia, że do hotelu dotrzemy znacznie później niż planowaliśmy i że największa niespodzianka czeka na nas już na miejscu.
Czy udało nam się znaleźć nocleg i gdzie spędziliśmy pierwszą noc podczas naszego Transalpu? O tym opowiem Wam w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!